Witam Was w czytaniu na marzec. Moi drodzy, najpierw takie ogólne przesłanie dla nas wszystkich na marzec, na co warto, żebyśmy zwrócili uwagę. Marzec zaczyna się poważnie. Rzuciłam okiem w kółko astrologiczne i widzę, że będziemy mieli na początku miesiąca koniunkcję Słońca z Saturnem i Merkurym. To są tematy poważne. Tutaj albo się wcale nie mówi, albo o tym, co jest istotne. Albo to w rybach. No to raczej jeszcze bardziej podkreśla to, że nie będziemy gadać po prostu, żeby gadać. Jeżeli w ogóle będziemy się odzywać, bo ryby to znak niemy i może w ogóle nie chcieć mówić. Może dać znać jakimś gestem i może być w nim dezaprobata. Moi drodzy, coś dla nas wszystkich na marzec. Nazywam się Izabela Kiełbowska i zapraszam Was także do słuchania innych moich nagrań, do subskrypcji, dzielenia się treścią, refleksji nad tym wszystkim, co usłyszycie, nad Waszymi odczuciami podczas interpretacji. To wszystko jest ważne. Moi drodzy, co dla nas najistotniejsze? Coś prostego z bardzo znanej i klasycznej talii Rider-Waite-Smith. Moi drodzy, wyjście z poczucia biedy przydałoby się. Tak, w rybach cierpimy, ale jesteśmy też współczujący. Możemy utożsamiać się z całym światem. I możemy też zapomnieć o sobie. Uważajmy, żeby poprzez nasze wcześniejsze spojrzenie na przykład na jakąś niepełnosprawność, albo na jakąś biedę, albo na jakiś brak, żeby samemu nie stać się tymi, którzy są na chłodzie i na mrozie, nawet jeżeli pogoda już jest lepsza, choć część marca może jeszcze nie być. Przyciąga mnie teraz ten dzwoneczek, który jest przy szyi. Kojarzy mi się z subskrypcją. Właśnie, może to jest pytanie. Kogo obserwujecie? W mediach społecznościowych, ale nie tylko. Gdzieś indziej. Kogo obserwujecie? Kogo nie obserwujecie? Kto zwraca Waszą uwagę? Kogo obserwowaliście? I czy to nie jest w jakiś sposób wygięte? No ciekawe. Moi drodzy, za dużo nie będę na ten temat, tyle nam wystarczy. A teraz przechodzę już do znaku barana. Barany, wszystkiego najlepszego. Część z Was będzie miało urodziny w marcu. Choć większość marca Słońce przebywa w znaku ryb. Co dla Was istotne w marcu? Widzę, że powagi mamy ciąg dalszy. Nie chce być inaczej. 10 mieczy. Kto zna cokolwiek więcej, kto wie cokolwiek na temat małych arkanów w tarocie i wie, że to nie jest zbyt przyjemna karta, wybaczcie, że nie tak super optymistycznie, ale ostrzegałam, jaki będzie początek marca. Moi drodzy,
Ale nawet nie trzeba być tarocistą, żeby spojrzeć na te ilustracje i zobaczyć, że tu jest przybicie. Mm? Co was przybija? Co was przybiło tak bardzo, że już jest maks? Mm? Ale to przybicie jest czymś, co jest w jakimś sensie maksimum, maksem. Więcej nie ma. Nie ma więcej tych mieczy. Mm? To mi przypomina takie sytuacje ostateczne, kiedy coś zostanie powiedziane już w iluś punktach, to już jest koniec. Powiedzmy, że na przykład ktoś postanowił was skrytykować. Czy to słuszne, czy to nie, to jest osobna kwestia. Ale to w was uderzyło. Mm? To w was uderzyło, ale potem możecie poczuć ulgę, że już to jest koniec, że już tego nie będzie. Mm? Trzeba będzie te wszystkie miecze powyciągać i poczekać, aż to wszystko się zagoi i to będzie temat na marzec. Wygląda, jakby były ciemne chmury i są trochę ciemne chmury gdzieś w tle. Czyli świat może wyglądać marnie dla was, ale te chmury się roztoczą. Najpierw się jakby roztoczą, najpierw jakby się wszystko będzie kłębiło, ale potem to się tak będzie mogło w końcu porozsuwać. Może po waszych urodzinach. Mm? Albo przynajmniej jak słońce wejdzie do barana, to może wtedy zaczniecie już troszeczkę to czuć. A tak? No to jeszcze nie bardzo. Ale tam jest światło ukryte za tymi chmurami. To nie jest noc. Jakby chwilowe zaciemnienie. Coś mogło coś zabrać. Może trzeba było też komuś coś oddać. Mm? Jakaś wartość. Co to za wartość mogła być, moi drodzy? Spytajmy. Dwie opcje. Dwie karty wyjmę. Także możliwe, że trzeba było jakby oddać swoje serce zranione. Mm? I możliwe, że trzeba było zrezygnować z jakiejś podróży. Mm? Dosłownej lub metaforycznej. Trzeba było się wstrzymać. Trzeba było schować się gdzieś w jaskini. Mm? Tak. Jedno albo drugie. Moi drodzy, wyjmę wam jeszcze jakąś radę w tym wszystkim. Radę na marzec. Nie chodzi o to, żebyście radzili sobie ze wszystkim sami, tak? Nie usiłujcie radzić sobie ze wszystkim sami i być takimi absolutnie niezależnymi od innych. Wiem, że wy, barany, to nie jesteście tak jak wagi, które odruchowo patrzą na drugiego, wy patrzycie na samego siebie, ale tutaj w marcu uważajcie, żeby nie przesadzić z tą chęcią bycia samemu, ja tutaj. Zwróćcie też uwagę na kogoś, kto nie może być sam. Czy to wy, czy to ktoś inny. I to jest rada dla was. Jeżeli będziecie czuli, że nie możecie być sami, to w porządku. Mm?
I pamiętajcie o kimś, kto właśnie nie może być sam. Nie wszyscy sobie w danym momencie mogą sami poradzić. I to też możecie być wy, tak? Ale to jest wasza rada. To jest właśnie rada dla was. Byście na marzec nie przykładali przesadnej wagi do tego, że trzeba być całkiem niezależnym. Będą planety w rybach w marcu, także mogą się zdarzać ludzie, którzy są faktycznie potrzebujący, którzy gdzieś cierpią, którzy potrzebują, żeby oddać im trochę swojej energii. Tak jak mówię, to możecie być wy albo ktoś inny. Może trzeba by było kogoś wesprzeć w, w tej sytuacji, w której ktoś nie może być sam. Tak? Możliwe, że już gadam to w kółko, ale najwyraźniej musicie to usłyszeć parę razy, żeby coś wam tutaj zaskoczyło. Mm? Czasem tak jest. I to jest w porządku. Moi drodzy, mm, teraz czas na byka. Co u byka w marcu? Jest partnerstwo, w którym są uczucia i to partnerstwo może wysyłać was jakby do gwiazd, do góry. Może was wspierać, może was wspierać, jak jesteście razem. To nie jest partnerstwo, które ciągnie w dół, bo czasem jest tak, że ludzie się ze sobą łączą i jedno drugie wpycha jeszcze niżej. No niestety tak czasem bywa i wtedy robi się tak dość toksycznie. Jeżeli byście zwrócili uwagę na to, że gdzieś jest taka relacja albo była taka relacja w waszym życiu, która sprawia, że po prostu idziecie w dół, no to nie ta relacja będzie najważniejsza w marcu. Najważniejsza będzie ta, która sprawia, że wy patrzycie tam. Możecie się unieść, możecie się wznieść na wyższy poziom i kierujecie się w stronę wyższego poziomu, jednocześnie będąc na równi. I tutaj są emocje, tutaj są uczucia, tak? Pozytywne. Ludzie patrzą sobie w oczy i nie ukrywają niczego przed sobą. To są ludzie, którzy mogą pokazać sobie wzajemnie swoją duszę. I nie boją się tego. I nie interesuje ich to, czy są inni wokół, czy nie. Może ich nie być. Mamy mgłę, mamy góry. Mogą być wysiłki, mogą być niejasności. Na takim tle może się to odbywać. Możecie wspominać jakieś zaćmienia, jakieś sytuacje, w których nie mieliście świadomości czegoś. I to może być gdzieś między wami, może być ten temat właśnie tego, co było gdzieś zasłonięte. Ale ta interakcja sprawia, że kierujecie się do góry. Jednocześnie stojąc na czymś. Nie bardzo wiadomo, na czym się opieracie. To może wydawać się mgliste. Ale to nie jest najważniejsze. Nie jest najważniejsze to, na czym się opieracie, tylko wasz kierunek i wasza interakcja. Wasze trzymanie się za rękę. Spokojne, niezbyt silne, ale takie bezpieczne. Nie za lekko, nie za silnie. Po prostu jest, tak? Nie ma nikt nikogo tutaj nie przeciąga ani na swoją stronę, ani jest tutaj spokój. Tutaj mamy zaćmienie.
Tu mamy księżyc i znów mamy księżyc. W tej talii dużo jest księżyca, ale mogłabym wybrać przecież inną talię. No, wybrałam tę. Moi drodzy, to zaćmienie jest wyjątkowo istotne. Te uczucia mogą być duże i wychodzić na pierwszy plan. Odwrócony księżyc. Co było źródłem lęku? Hmm? Jeśli nadal jest, to już powinno przestać być takim źródłem. Trzeba by było z tego wyjść. I to wychodzenie może mieć kobieta za sobą. Może już wyszła z tego, a może jeszcze ma to z tyłu głowy. Może to jeszcze gdzieś dotyka. A jeszcze obok tego, jeszcze gdzieś jakby za tym, jeszcze jakby głębiej. Mamy pewien problem z możliwością jakby zaczarowania świata. Takie mam poczucie, że trochę o to chodzi. Jakby ci ludzie w interakcji idą w górę, ale ten lęk może sprawiać, że ktoś jakby kierował się w przestrzeń, która go może gdzieś oderwać albo pochłonąć. Jakby ten księżyc mógł sprawić, że jesteśmy trochę jak szaleńcy. Po angielsku takie lunatic, jak księżycowy, jakby coś chciało przyjąć kontrolę nad głową. To mogą spowodować niejasności. A zaczarować świat jest trudno. I nie pomaga w tym księga. Kierunek jest, ale ten kierunek jaki jest ten kierunek? Trudny trochę do uchwycenia. Ten kierunek pokazuje coś związanego z śmiercią, kartą śmierci. Czasem mówi się, że ta karta to karta 13, karta bez nazwy. To może chodzić o coś, co boimy się nazwać, co nas trochę tak przeraża, że nie bardzo umiemy, czy umieliśmy powiedzieć o tym coś więcej. I to jest kierunek. Ten kierunek jest wskazywany. I sądzę, że trzeba by było zwrócić się w tę stronę, kiedy ma się poczucie, że nie można tego świata zaczarować, że on nie może być taki może piękny, jakbyśmy tego chcieli. Jeszcze jakąś radę dla Was bym chciała wyjąć poza tym. Ostrzegałam na wstępie, nie wiem, czy słuchaliście, że będzie poważnie. Że może być poważnie, albo wiele rzeczy może w ogóle nie być powiedzianych. I myślę, że to jest dla Was jeszcze szczególnie istotne. Co nie jest wypowiadane. Rada dla Was. Nie trzymajcie się niedojrzale czegoś. Nie. Powiedzcie nie.
Jeżeli ktoś będzie chciał wam, za przeproszeniem, wcisnąć coś nowego, przekonując, że to jest jakaś taka delikatna wartość, coś, co może wam się przydać. A co was zaskoczy pozytywnie? Pozytywnie was zaskoczy to, że będzie można uwolnić się z pewnej konstrukcji, która wydawała się was ograniczać, czy kogoś ograniczać, i z sytuacji, która była źródłem właśnie obaw i lęku. Ktoś jest w stanie się odwiązać, ktoś jest w stanie zdjąć opaskę i iść przed siebie. Jedyne, co może się wydarzyć, to tak jakby to, że dotkną was gdzieś jakieś emocje, co może nie być przyjemne. Ta pani może nie zauważy i wejdzie w jakąś kałużę. Ale co? Cała się z tego nie zmoczy, najwyżej buty będzie musiała zmienić. Nie przejmujcie się tym, że trzeba zmienić buty, jeżeli wam przemokną. Nawet tak dosłownie to się może zrealizować. To was pozytywnie zaskoczy. Bo możecie myśleć, że to się nie da. Nie da się z tego wyjść. A jak najbardziej tak, można. Także to dla was, byczki. I teraz mamy bliźnięta. Co by tu dla bliźniąt? Zobaczmy. Trzeba będzie zaburzyć jakiś porządek, albo ktoś ten porządek wam zaburzy. Te karty były poukładane w absolutnej, idealnej kolejności, jak tutaj leżały. Większość z nich jest już pomieszana. Ale tu porządek zostaje zaburzony. Z jakiegoś powodu wybrałam tę talię, choć zastanawiałam się, czy brać tę talię. Ona jest taka trochę niejasna, może taka trochę trudniejsza do jednoznacznej interpretacji. Taka troszeczkę jak ze snu. No i tak może być. Tak może być w marcu dla was, że zaburzy się porządek i będziecie mieli poczucie, że spotykacie się z czymś, co jest jakby ze snu. Czyjeś ręce mogą sprawić, że będzie to wyglądało inaczej niż zgodnie ze schematem, zgodnie z wytycznymi, zgodnie z wskaźnikami, jak to ma być. Ale to są tylko takie wskaźniki, które mają sens w momencie, gdy się nie pracuje z tematem. To może dziwnie zabrzmieć, ale tak to jest. Karty tarota się miesza i taka jest natura. Także pewne zamieszanie jest konieczne, żeby móc pracować z tematem. Tak? Na tym polega praca z tarotem. To praca z chaosem w pewnym sensie. I z tego chaosu usiłujemy coś wyciągnąć i wyciągamy to, co jest najistotniejsze. Także możecie spróbować wyciągnąć z chaosu to, co jest najistotniejsze. A dla was w tej chwili będzie to 5 i 6 kielichów.
Ktoś tu pije herbatkę w towarzystwie i w miłym towarzystwie i nalewa ją, jak w Alicji Krainie Krainy. Na tej herbatce może się język plątać. Może coś dolewacie do tej herbatki. Ja nie wiem. Ale to nie jest najważniejsze, to niczemu nie przeszkadza, że ten język czasem się gdzieś plącze. Może część z was będzie spotykało się z kimś, kto ma trudności w komunikacji, albo z osobami, które mówią w innym języku. To nie jest najważniejsze to nie jest najważniejsze, żeby w tym spotkaniu były idealne wypowiedzi. Bo tu są kielichy. To jest 6 kielichów. Tutaj wszystko płynie. I o to tutaj chodzi, żeby spędzać ten czas. Spędzać ten czas w miłej atmosferze, ale nie miłej, rozumianej jako taka konwencjonalna, kulturalna herbatka. Nie, tutaj są uczucia. Moi drodzy, mam nadzieję, że będziecie to mogli zobaczyć wyraźnie. W miarę, zobaczcie. Ci ludzie sobie siedzą. Siedzą sobie i komunikują się ze sobą. Może być też tak, że będziecie dostawali jakieś wiadomości od bliskich, w międzyczasie jeszcze innych osób w tej herbatce. Ale nie pozwalacie sobie na to, żeby tę herbatkę przerwać. To oczywiście nie musi być koniecznie herbata, tak? To jest taki przykład. Ja akurat piję herbatę, ale może być kawa, to może być tak, że ktoś się spotkał na obiad. Niekoniecznie musi być w domu. To może być w przestrzeni, która wydaje się w jakimś sensie magiczna, ale jest tu jakaś gospodyni, ktoś, kto wciela się w rolę osoby, która jakby tym zarządza, ale tak jakby to była trochę zabawa z misiami, gdzie mała dziewczynka sadza swoje misie i teraz nalewa, tak, to dla tego misia, to dla tamtego misia. Tam siedzi wróżka. Tutaj przygląda się ktoś przebrany za grzyba. Może się zdarzyć też tak, że takie spotkanie będzie gdzieś w waszej wyobraźni, albo obejrzycie film, na którym będą takie sceny i to będzie wyjątkowo ważne dla was, będzie was dotykać. Czuję, że jest ruch przy tym. Coś płynie. Jest światło. Także to jest przestrzeń odizolowana w jakimś sensie od reszty świata, ale w tej przestrzeni jest światło. Tutaj widać, co się dzieje. Między tymi ludźmi wiadomo, co się dzieje, i docierają do nich jakieś tutaj inne bodźce, tak jakby całym strumieniem. Możliwe, że słuchacie muzyki, może tu to tak płynie jak muzyka. To jest jakby jedna scena, ale ta scena, która jest jak sen, może być najważniejsza w marcu dla was.
Obok tego mamy piątkę kielichów. Piątka kielichów jest tu przedstawiona całkiem nieźle. Ale ktoś jest jak ryba w akwarium, zamknięty. I nie ma możliwości ruchu. W takiej małej kuli, nawet nie ma jak się oprzeć. I ktoś się temu przygląda. I jest żal. Jest żal, że nie ma możliwości ruchu. I ktoś to widzi. Pomimo, że wokół jest wielka przestrzeń, ktoś nie może zanurzyć się w oceanie emocji. Jakby ktoś mógł tylko trochę poczuć, mimo że wokół tych uczuć jest mnóstwo. I trochę tego żal. Trochę tego żal. I trochę to może przeszkadzać. Ten obraz może się wam do końca nie podobać. Możecie próbować poprawić coś w tym obrazie, w tym spojrzeniu na zamknięcie. Teraz przyjrzałam się i widzę, że tak naprawdę ta ryba nawet nie jest w wodzie. Jakby była w powietrzu, jakby ktoś świadomie odmawiał tego, żeby zanurzyć się w uczuciach, bo to może być bolesne. Ale te uczucia są konieczne do życia. Jeżeli ryba bez wody, wiemy co się dzieje z rybą bez wody, tak? Także moi drodzy, kto się zamyka na uczucia, to jakby próbuje być ponad to, próbuje jakby złapać dystans, ale tak naprawdę ten dystans może być zabójczy. To znaczy, ktoś odmawia sobie czegoś, co jest po prostu potrzebne do normalnego życia przy takiej konstrukcji, jaką ma. I jest ktoś, kto na to patrzy. Jest ktoś, kto mógłby coś z tym zrobić. Ale czy zrobi? Czy wypuści tę rybę tu, żeby gdzieś mogła odpłynąć od tej sytuacji? Hmm? Moi drodzy, rada dla Was. Są tu ludzie, którzy są razem i są tu ludzie, między którymi jest bariera. Mm. Puśćcie to, co trzymacie bardzo kurczowo, bo nie możecie się nigdzie ruszyć. I tylko tyle wam powiem i aż tyle. Teraz raczki. Raczki, co dla was? Co dla was raczki? Potrzebna będzie chwila ciszy.
I potrzebny będzie odpoczynek, i ten odpoczynek będzie w marcu. Będziecie mogli się jakby ułożyć i zastanowić, pokontemplować, może tak sobie poleżeć spokojnie. Może będziecie chcieli spojrzeć na kogoś, kto odpoczywa, ale będzie można w tym wyjść z zawieszenia i będzie można też wrócić do działania, jeśli za bardzo się nie zatrzymacie. Trochę trzeba, i to jest centralne i podstawowe. Należy odpocząć. Macie troszeczkę nad głową, ale to nie jest dziewiątka mieczy. Jakby było parę spraw, nad którymi musicie się zastanowić, i jakaś jedna podstawowa. Ale to nie jest tak, że to strasznie nad wami wisi i strasznie was męczy. Tu potrzebna jest po prostu chwila zastanowienia i ona będzie. Będziecie mogli ruszyć do działania po odpoczynku, po zatrzymaniu, które miało miejsce po tym, jak żeście dużo zrobili. Ile żeście zrobili? Żeście całą palisadę wybudowali, cały płot, ileś działań było, sporo, naprawdę, i musieliście się zatrzymać i będziecie mogli ruszyć. Żeby dokończyć to, co robiliście, żeby podjąć jeszcze jakiś wysiłek, bo naprawdę tego było dużo. I mogło was to jakby troszeczkę zranić w głowę. Może być tak, że bolała was głowa. Może dosłownie mieliście bandaż na głowie, albo przykładaliście sobie lód do głowy, może uderzyliście się w głowę. Coś macie, coś sprawiało, że musieliście zadbać o to, i o to trzeba jeszcze troszeczkę zadbać, ale czuję, że będziecie w stanie potem ruszyć dalej do działania. To z jednej strony, a z drugiej strony wyjście z zawieszenia. Zobaczcie, ktoś by się tu powtarza, tu ktoś przywiązany do drzewa, a tu ktoś trzyma się i opiera na takiej pałce. Była potrzeba, i może jeszcze troszkę na początku jest, tego, żeby zatrzymać się, pokontemplować, by dojść do jakiegoś oświecenia, żeby wam się zapaliła ta żarówka i żebyście coś zrozumieli. I nie można było wiele robić, bo ta pozycja nakłada wiele ograniczeń. I po tym oświeceniu można będzie w końcu tak jakby zatańczyć, może nawet dosłownie. Zatańczyć, już wiem, tak? Już wiem, słuchajcie, zobaczcie, tak jakby ktoś naprawdę jakieś wygibasy tutaj zaraz miał ręce pod boki. Można będzie zatańczyć, już wiem, tak? Choć z drugiej strony czuję, że ktoś jest jednak jeszcze trochę zmęczony. Ale będzie można znaleźć czas na ten odpoczynek. On tu będzie. Kogoś takiego, tak jak mówię, możecie też obserwować. Coś więcej chciałabym wam jeszcze dodać. Coś jeszcze. Może tutaj stali. Coś tak troszeczkę osobno od tych tematów. Proszę. Możecie pracować z intuicją. Możecie zwracać się w stronę emocji, które są dla was naturalne, i możecie się z nimi pokazywać.
I to będzie. To będzie w marcu. I jeszcze rada dla was. Początkowo może być trudno zdecydować, jaka rada będzie wam potrzebna, co będzie istotne. I to może być temat na marzec, ale ostatecznie może zdecydujecie się wybrać jakieś narzędzie, które może wam pomóc, nawet jeżeli nie będziecie przekonani, że jest ono idealne. Rada jest taka, żebyście zwrócili uwagę na wszystkie te nierówne walki, które wcześniej były w waszym życiu. Mm? To mogły być normalnie walki między na przykład wy i jakiś przełożony, albo wy i system. Wy będąc dzieckiem, a jakiś dorosły. I tak dalej, i tak dalej. Gdzie były te sytuacje, że ktoś was jakby kaleczył? Czy sytuacja was kaleczyła? Byliście trochę jakby przywieszeni do jakiegoś ala krzyża, tylko że ten jakby krzyż był żywy. Bardziej ugruntowany. Jakby coś było ugruntowane. Czasem jest tak, że są różne poglądy i zawsze się tak robiło i tak dalej, i tak dalej. Tak należy. Jeszcze się to rozwija. I w tej sytuacji ktoś nagle ląduje na krzyżu. Jakby jakiś pręgierz rósł. Jakby kogoś przyczepiono do pręgierza i to się jeszcze rozwijało. Jakby to był czas, kiedy coś jeszcze narastało. I trzeba by było się temu przyjrzeć, gdzie były te wszystkie nierówne walki, gdzie w jakimś sensie okoliczności was pokonywały. Tak? Lwy. Co dla lwów. No proszę, lwy też, tak jak bliźnięta, mają temat puszczania czegoś, co trzymają. Tylko o tyle, o ile u bliźniąt była to rada, to tu jest po prostu to jakby jako temat w waszym życiu. Także ktoś coś będzie puszczał. Bo jeżeli by tego nie zrobił, to i tak mu się to wyślizgnie. Jakby świat się odwrócił. I teraz coś trzeba zrobić z tymi monetami, żebyście trzymali się ziemi, a nie trzymali się tego tutaj, co leży. Teraz miałam takie poczucie, jakbyście musieli wejść stopami głęboko w ziemię, jakby zakorzenić się w czymś, żeby was to trzymało. Bo to, co przytrzymujecie, was nie trzyma. Jakby was nie wspierało to, co wytrzymacie. Także powinniście wejść w jakiś temat głębiej. A z drugiej strony,
Gdzieś to wejście spotyka się z sądem i jest to sprawa nadrzędna. To jest ta sytuacja, w której ludzie się odsłaniają i pokazują, jacy są. I są nadzy, są widoczni, są do zobaczenia przez kogoś, kto jest jakby nadrzędny. I to jest jakby prawie koniec. Potem już jest świat, potem można już iść w świat. Także jakby byście byli blisko jakiegoś końca. Mm? Może dosłownie trzeba coś rozsądzić, osądzić. Mm? Tak? I to jest nadrzędne, to jest wielki arkan. Moi drodzy, co jeszcze ważnego dla Was w marcu? Mm? Ale coś, co Was pozytywnie zaskoczy. O. Pozytywnie zaskoczy Was intuicja kogoś, kto nie zawsze spogląda na tych, którzy patrzą. Kogoś, kto jest w towarzystwie, ale bardzo ograniczony. Mm? Jeśli już. Księżyc różnie wygląda. Wygląda naprawdę różnie. I zwykle na nim pokazana jest jakaś droga, choć wcześniej pokazywałam karty, w których było widać także inny księżyc, ale tutaj kluczowe jest to, że ten ktoś nie obserwuje wszystkich tych, którzy mogą obserwować tę osobę. Mm? Ktoś kieruje się w jedną stronę, a inni mogą mijać, inni mogą przechodzić. Ktoś może próbować dopaść nawet tę osobę w jakimś sensie, albo coś może jakby ją pochłonąć. Ciągnąć w jakieś czeluścia. Ale jest tu oparcie na czymś twardym i to Was pozytywnie zaskoczy. Bo w karcie księżyca, w księżycu można się zagubić. Ale ktoś tu na tyle opiera się mocno, że nie daje się w coś wciągnąć, tak? Nie daje się wciągnąć w mrok i ściągnąć w dół. Mm? Zostaje tam, gdzie jest. Nigdzie nie idzie. Nigdzie się nie wybiera. Teraz tak. Teraz mamy pannę. Co tam dla panny? Coś już mamy. O, panny będą działać sporo. I to będzie najistotniejsze, moi drodzy. Działanie, 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 działanie. Do przodu, jeden za drugim. W tym samym czasie kilka spraw. Dłuższe, krótsze. To jest najważniejsze i wiele więcej czuję, że nie jest Wam potrzebne, bo to będzie główny temat. Ale coś tam jeszcze będzie obok tego istotnego. I zaraz się dowiemy, co. O, jest szansa na jakiś mały uśmiech fortuny. To może być
coś związanego z wcześniejszą relacją partnerską, może jakiś powrót do jakiejś relacji, takiej, gdzie były emocje, gdzie były uczucia. Albo powrót do zarządzania komunikacją w jakimś temacie. I to widzę jako coś pozytywnego, jako pozytywny ruch. Taki szczęśliwy ruch. Jakaś rada dla was, drogie panny? Uważajcie, żeby się za bardzo nie rozproszyć. To raz. I nie patrzcie cały czas na świat. Nie patrzcie, kto kogo trzyma za rękę, kto kogo złapał za rękę, zachowuje się jak dziecko albo w taki zdziecinniały sposób, a kto tak jakby mówi na przykład za naszych czasów było lepiej. Ten świat nie musi być szczególnie obiektem waszego zainteresowania w marcu. Coś tutaj urosło i jest, i tego się trzymajcie, że nawet jak się chwilowo coś obraca w świecie, to znowu się potem będzie mogło obrócić inaczej a wy macie dużo do zrobienia w marcu. Teraz mamy wagę. Co dla wagi? Co dla wagi w marcu? Ktoś nie mówi wszystkiego. Uważajcie trochę na manipulacje, tak? Bo to jest główny temat. To jakby ktoś był, jakby dostał taki megafon do ust, do ręki i mógł jakby mówić przez ten megafon i wykrzykiwał jakieś takie hasła, które nie mają wiele związku z prawdą. Są jakby może namawianiem do czegoś, ale jest w tym jakiś fałsz. No niestety. No. Na pewno nie jest wszystko powiedziane. To są tylko takie hasła. Także uważajcie na to. Coś jeszcze istotnego dla was? O, moi drodzy, możecie znaleźć takie emocjonalne spełnienie po prostu w znajdowaniu równowagi, w takiej pozycji wagi. Nie potrzebujecie wokół siebie czegoś szczególnie. Możecie po prostu usiąść i tak powiedzmy prężyć się. To możecie znaleźć w tej pozycji, w tej kontemplacji pewne wewnętrzne poczucie obfitości, nawet jeżeli nikt was nie będzie widział, albo wy nie będziecie wiedzieli, czy ktoś patrzy, czy nie, bo skupicie się na swoim wnętrzu. I będziecie mogli w taki sposób tej równowagi szukać i ją osiągać. Tutaj nie chodzi o jakieś takie materialne wartości, które są na zewnątrz. Tu chodzi o wewnętrzne poczucie obfitości. I jeszcze coś
wam dodam i też chciałabym wiedzieć, co was pozytywnie zaskoczy. O, chyba coraz bardziej lubię to pytanie. Bo się może wydawać, że wszystko da się tak łatwo przewidzieć, a czasem może się zdarzyć tak, że nie mamy czegoś przewidzieć, bo jakbyśmy coś przewidzieli, to byśmy podjęli inne decyzje. No jakbyśmy wiedzieli wszystko. Nie na wszystkie pytania zawsze ma być odpowiedź. Czasem to nie jest ten czas, tak? Pozytywnie zaskoczy was ktoś, kto wydaje się mały, ale jest w stanie zarządzać czymś zdecydowanie większym od niego. I robi to konkretnie, robi to spokojnie, ale jednocześnie z taką jakby swobodą i nonszalancją wręcz. Jakby tak ktoś trzymał ręce w kieszeniach i pokazywał, co to ja nie mogę, jak łatwo mi to idzie. Gdzie ja to wam pokazuję? Może was nawet rozproszyć trochę, jak ktoś tak będzie się prezentował, bo wydaje się, że jeden ruch w tym, co jest jakby pod jego pieczą i ten ktoś może spaść, ale z jakiegoś powodu nie spada. Nie ma tego ruchu, który sprawiłby, że może spaść. Ktoś czy coś większego jakby zważa na niego. I mimo, że wydaje się mały, to jest ponad to i jest większy. Moi drodzy, teraz tak. Czas na Skorpiona. Drogie Skorpiony, co tam u was w marcu? Cóż to za tajemnicę wam odkryję? Tajemnice waszej przyszłości. No tak. To tak, mamy do czynienia z kimś, kto jest w żalu, tak? I to jest jedna z tych waszych tajemnic. Ktoś nie chce pokazać, że jest w żalu. Ktoś nie chce pokazać, że jakby czegoś brakuje. To jakby jak kamień w wodę. Nie ma. Tak było, nie ma. I ten ktoś może się nawet wstydzi obrócić do was i pokazać tę swoją twarz. Może to wy jesteście albo ktoś inny. Może wy czujecie, co jest na tej twarzy. Jeśli ta osoba odwróciłaby się, zobaczyłaby, że coś jest blisko, coś ma, ale na razie się nie odwraca. Drugi temat, gdzieś z tym powiązany, mówi o tym, że nie bardzo można z czymś ruszyć do przodu. Nie można może wyjechać z miasta, dosłownie albo w przenośni. Że jest problem z samochodem.
Jakie tu są dlaczego tutaj, dlaczego? Może chodzić o pracę związaną z mistrzostwem, o szlifowanie czegoś, czego nie można przerwać, albo o otrzymanie jakiejś wartości trochę niedojrzale, ale tutaj akurat nie ma problemu z tym, że to jest jakby świeże, tak? To nie jest jeszcze dojrzałe, coś jeszcze nie jest w pełni rozwinięte i dlatego nie bardzo można z czymś ruszyć. Także powody są właściwie pozytywne tego, że nie można iść dalej. Coś jeszcze odnośnie tego bym chciała się dowiedzieć. Był jakiś dylemat, ale się skończył. Może było jakieś ale, może to albo to, a teraz już nie ma tego. No i pozostał żal. Na co warto, żebyście byli przygotowani? Mm? Bo może nie wiecie jeszcze, czy to się wydarzy, czy się nie wydarzy. O, bądźcie przygotowani na to, że ktoś może zachować się niedojrzale i upuścić coś istotnego. Jest to związane z jakimiś obawami i lękiem, nieumiejętnością wyjścia z sytuacji, z której można by było wyjść, gdyby tylko pozwolić sobie popatrzeć na tę sytuację, bo nawet jak tu jest ktoś związany, to te miecze nie są jak kraty więzienia, które uniemożliwiają ruch tak całkowicie, a przynajmniej jakiś ruch jest możliwy. Nawet jak to jest trochę jak kraty, to można iść do przodu, można zmienić swoją pozycję. Mm? Nawet jeżeli pełna swoboda ruchów jest niemożliwa, ale ktoś tego nie widzi. Mm? Jeszcze bym wam coś dodała. Tak po prostu na marzec bez szczególnego pytania. O, widzę, że będą rozgrywki szachowe, ale to mogą być takie gry, które przynoszą jakiś rodzaj satysfakcji. Nawet jeżeli one będą się wydawały grami mrocznymi. Mm? Jakbyście widzieli dużą wartość w tych rozgrywkach. I tu możecie grać. Wygląda to może trochę dziwnie, trochę mrocznie, ale możecie w to grać. Mm? Bo jest nad tym duża wartość. Tutaj ta karta jest pozytywna. Teraz strzelce. Co tam u strzelców? Co tam u was? Sprawdźcie sobie, co jeszcze na początku mówiłam. Dla nas wszystkich. Tak? To może być dla was szczególnie istotne. Jest problem z komunikacją, z zarządzaniem komunikacją. Ktoś tu jakby szyje, jakby tworzy coś precyzyjnego, ale jest to jakby nadmiernie perfekcjonistyczne. Tutaj tak. I może mieć znaczenie kobieta, która zarządza tą komunikacją. To zarządzanie może być czasem jak wbijanie szpili. Mm?
Także temat takiego perfekcyjnego zarządzania, czy wymagania perfekcjonizmu, sadzania szpili, no to jest na marzec. Coś odnośnie tego jeszcze? Widzę, że dużo treści, dużo treści, znaczy ile to jest książek i ktoś ponad tym. Ktoś próbuje się odnaleźć w interakcji z osobą zarządzającą. I nawet może być tak, że to tak jakby rusza was, jakby chwyta was za serce ta cała sytuacja. Mm? Pokazujecie się, czy ktoś istotny, pokazuje się i prezentuje to, na czym się opiera, mimo że jest cały czas taki młody. Młody dosłownie albo młody duchem. Jakby dopiero uzyskał jakiś dyplom, ale już ma jakiś dowód na to, został w jakimś sensie trochę uznany, zostało jakby powiedziane, że ten ktoś już coś wie. I może zajmować się czymś, co łatwo się rozprasza, ale robi wrażenie. Hmm? Strzelce, na co powinniście uważać? Hmm? Przy całym waszym optymizmie, na co trzeba by było? Uważajcie na osobę, która w taki macierzyński sposób zarządza materią. To może być ktoś, kto ma kilkoro dzieci albo kilka tematów, które potrzebują w jakimś sensie takiej materialnej opieki, że trzeba coś dosłownie zrobić fizycznie. I ktoś to ogarnia. Uważajcie jakby na tę osobę. To nie znaczy, że to jest ktoś zły, ale jakby zwróćcie uwagę na tę osobę. Nie lekceważcie na przykład tego, czym się ta osoba zajmuje, tak? I jeszcze dla was coś, chyba moje nowe ulubione, co was pozytywnie zaskoczy. Pozytywnie zaskoczy was to, że ktoś wam coś zaoferuje. Jakąś nową wartość, jakieś ziarno, coś, czego może się dopiero coś urodzić, coś zacząć, coś wykiełkować. Tak? Także to w marcu dla was. Teraz koziorożce. Koziorożce. Co będzie u was w marcu? Dwie sprawy podstawowe i jedna nadrzędna. Moi drodzy, koniecznie zadbajcie o ilość siły, którą macie i zwróćcie uwagę, czy ktoś tu nie przesadza w zarządzaniu, to znaczy, czy to zarządzanie nie robi się takie tyraniczne. Ja powiedziałem i koniec. Uważajcie, żeby sami nie przesadzić z tym, tak? Też, czy nie brakuje jakiejś formy zarządzania, bo może być przesada z wykorzystaniem siły. Nadrzędną sprawą jest umiarkowanie. Trzeba znaleźć pewne umiarkowanie w tym wszystkim. Może ktoś z was będzie potrzebował wybrać się do lekarza, żeby wam dobrał jakieś proporcje czegoś, może do dietetyka, może do kogoś jeszcze, może trzeba by było zabrać jakieś urządzenie, żeby ono było wykalibrowane, żeby było ustawione, żeby pokazało jeszcze to, co
To, co ma pokazywać. Mm? Potrzebny będzie jakiś specjalista, tak czuję. Co będzie jeszcze ważne poza tym dla was? Takie brzydkie słowo mi przychodzi tutaj do głowy, jak zamordyzm. Czuję, że muszę to powiedzieć, nawet jak mi się to nie podoba. Uważajcie na taką sytuację, gdzie ktoś po prostu kogoś wręcz chwyta za gardło, nawet jeżeli wydaje się być delikatny, mówi na przykład miłym tonem, ale może mówić rzeczy bardzo twarde tym miłym tonem. Mhm. I nie pozwalać komuś się wypowiedzieć na przykład. Skorzystać też ze swojej siły. Mhm. I dbajcie o to, żeby się nie przeciążyć. Istotne dla was jest też to, żebyście faktycznie zwrócili uwagę na to, co ja w tym tarocie mówię. I na tych innych, którzy coś prezentują i próbują jakąś uniwersalną prawdę przekazać. Nie lekceważcie tego. Dobrze. Teraz mamy wodniki. Dzisiaj wyjątkowo mam ochotę korzystać z tego white'a. Także niech będzie znowu white. O. Jakaś sprawa ma co najmniej dwie warstwy, jest jakby wielowarstwowa. Tak, w marcu będziecie gdzieś zmierzać, będzie jakiś bieg w jakąś stronę. Trochę się może wydawać, jakby to był bieg w przeszłość. Może trzeba trochę do czegoś wrócić, żeby ruszyć do przodu. I trzeba wyjść ze zranienia, zranione serduszko. Co to jest za zranienie tutaj? Nad tym zranieniem jest ktoś, kto zarządzał działaniem i robił to źle. Po prostu źle. Czasem to jest tak proste. Czemu powinniście się jeszcze przyjrzeć temu, co się nie chce do końca połączyć? I przyjrzyjcie się uzyskiwaniu obfitości emocjonalnej, gdzie, kiedy możecie czuć się jak taki grubasek, który właśnie się najadł, opił i jest po prostu zadowolony i tak sobie siedzi i jest. I nie chodzi o jakieś konwenanse tutaj, nie chodzi o to, jak co należałoby powiedzieć. Przyjrzyjcie się temu. Wodniki. Ostatnio wyjmowałam teraz rady, co was pozytywnie zaskoczy. Teraz jeszcze też wyjmę. Znowu będzie z white'a, ale najpierw przetasuję. Znowu się coś wam nie chce łączyć. Jakby tak, że macie problem z połączeniem. Coś wam nie styka. Ale ogólnie to można, że tak powiem, ogarnąć. Tylko może trzeba spróbować jeszcze raz.
Pozytywnie Was zaskoczy to, że będą mogły wyjść jakieś sprawy, które były do tej pory ukrywane i zabierane gdzieś. Mm? I rybki. Rybki drogie. Co dla Was? Wszystkiego najlepszego, rybki. W marcu wiele z Was będzie miało urodziny. Jak już mieliście, to również wszystkiego najlepszego. Dobrze. W marcu ważną postacią będzie dla Was ktoś, kto reprezentuje, to jest reprezentowany przez kartę cesarza i arcykapłana. To mogą być dwie osoby lub jedna. Arcykapłan wygląda to naprawdę dziwnie. Może być tak, że spotkacie kogoś, kto będzie mędrcem, uznanym, ale trudno w ogóle będzie go rozpoznać, bo będzie wydawało się, że on się stapia z jakąś konstrukcją, z czymś, co wyrosło, co od dawna jest, jest na świecie, ale tam jest gdzieś mimo wszystko żywy człowiek, choć wygląda na to, że jakby on się już całkiem stopił i zmienił w coś dziwnego. Słuchajcie. Spójrzcie. Bardziej przypomina jakąś mityczną postać niż żywego człowieka. Cesarz za to wygląda dużo bardziej w taki klasycznie ludzki sposób. Ktoś, kto trzyma w rękach siłę, wartość. Może to nie jest ktoś, kto wygląda na najbardziej pewnego siebie, ale ma możliwość zarządzania i czuje, że został wybrany. Występuje na tle czegoś twardego. I nawet jeżeli ten ktoś wygląda na zmęczonego, to nadal jest cesarzem. Gdzieś tu z boku jest może trochę problem z połączeniem dwóch osób, żeby dobrze tworzyć razem jedno partnerstwo. Trudno jest jakby się tak trochę spleść. Także ten temat partnerstwa uczuciowego będzie u Was obecny. Co Was pozytywnie zaskoczy? Moi drodzy. Tak, przyszło do mnie takie sformułowanie: nie wszystek umrę. Jakby. To jest karta śmierci odwrócona. Nie wszystko się kończy, nie wszystko znika. Nawet jeżeli coś tu znika, to coś pozostaje. I Was pozytywnie zaskoczy to, co właśnie pozostaje, nawet jeżeli gdzieś coś musiało się zakończyć, czy musi się zakończyć, to coś nadal jest. Coś delikatnego. Ryby. Skończy się zima, przyjdzie wiosna. Coś zostanie, nawet jak przyjdzie wiosna. Nawet jak zima się skończy. Wszystkiego dobrego nam życzę w marcu.
Nazywam się Izabela Kiełbowska. Zapraszam nieustająco do słuchania, oglądania, subskrypcji, polubiania. Cześć, pa!